Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak robię sufit podwieszany z płyt karton gips. Do zbudowania tego sufitu podwieszanego użyję materiałów z firmy Norgips, która jest partnerem tego filmu. Przed przystąpieniem do prac zbudowania tego sufitu podwieszanego musiałem sobie przemyśleć, co będę chciał schować jeszcze w tej przestrzeni pomiędzy płytą karton gips a tym starym sufitem. W moim przypadku będzie to rura odpowietrzająca, która wychodzi na dach, wentylacja, która będzie poprowadzona z komina nad prysznic i będę tutaj chciał też schować wszystkie przewody, które będą prowadzić do punktowego oświetlenia. Oświetlenie to będzie zamontowane w płycie karton gips. Rura od kanalizacji znajduje się w tym narożniku. Jeżeli chodzi o wentylację, no to poprowadziłem ją prostokątnym przewodem nad prysznic. Ta wentylacja będzie miała za zadanie wyciągnąć wilgotne powietrze z nadprysznica i szybko jak gdyby osuszać to miejsce. Jak to się sprawdzi, no to będę musiał to przetestować podczas już użytkowania prysznica. W moim przypadku ściany mam równe, nośne, ponieważ tutaj nałożyłem nowy tynk cementowy. Jeżeli chodzi o sufit, jeżeli mieliście jakieś problemy z grzybem, no to musicie przed zamontowaniem sufitu podwieszanego pozbyć się problemu. Moim zdaniem najlepiej jest docieplić budynek tak, żeby można było utrzymać dość wysoką temperaturę i dosuszyć po prostu ściany tak, żeby grzyb nie miał prawa rozwijać się. I tutaj powiem, dobrze jest zasięgnąć porady jakiegoś eksperta, który będzie Wam w stanie pomóc, czy to z wentylacją odpowiednią, czy z dociepleniem ścian. Jeżeli przykryjecie takie miejsca zagrzybione, no to prędzej czy później będziecie się źle czuli w takim pomieszczeniu, będziecie chorować i trzeba będzie się tą sprawą i tak zająć, prędzej czy później. To pomieszczenie ma 3,20 m na 2,20 m, dlatego użyję do zabudowy okładziny sufitowej profili CD60 i profili C30. Na samym początku wyznaczyłem sobie wysokość zamontowania tych profili CD30. Można to zrobić poziomicą, przykładacie poziomicę na odpowiedniej wysokości, która Was interesuje i obrysowujecie ołówkiem dookoła wszystkie ściany, zachowując poziom. Jeżeli obejdziecie wszystkie ściany dookoła i ta kreska Wam się zgodzi, to znaczy, że poziomica dalej zachowała swoje parametry i dobrze wyznaczyliście płaszczyznę tej sufitu. Musicie wiedzieć o tym, że do tej płaszczyzny trzeba doliczyć grubość płyty karton gips, czyli 12,5 mm. I o tyle ten sufit się Wam jeszcze obniży. Ja do tego celu użyję lasera, który wyznacza mi płaszczyznę. Wszystko wymierzyłem tak, żeby dolna część profila C30 była właśnie w płaszczyźnie tego lasera. Do profila C30 przykleiłem taśmę uszczelniającą, która ma za zadanie odizolować akustycznie tą płytę właśnie karton gips od ściany. Wielu ludzi tego nie stosuje, ja chciałem to zrobić zgodnie ze sztuką. Profile C30 zamontuję za pomocą kołków rozporowych, otwory w profilu C30 wiercę wcześniej, tak żeby potem tylko użyć wiertła do betonu i wiercić się w ścianę. Niektórzy wiercą od razu przez ten profil, ja wolę sobie wcześniej nawiercić. Wkładam kołek, dobijam go za pomocą dwóch młotków, jeden mniejszy po prostu przystawiam do kołka i uderzam większym młotkiem tak, żeby dobić. Można też wkręcić taki kołek wkrętarką. Nigdy nie docinam tej listwy na wymiar, tak żeby klinowała się między ścianami, tylko zostawiam zawsze troszkę luzu, żeby ta listwa mogła pracować i rozszerzać się pod wpływem tam zmian temperatur. Rozstawy między kołkami nie mogą przekraczać 80 cm między sobą. Ja dałem gęściej, w zależności od tego, jak długa listwa jest, trzeba dobrze dobrać właśnie odległości, żeby to było solidnie zamocowane. Wzdłuż pomieszczenia rozmieściłem 5 profili CD60. Profile na skraju będę mocował w odległości 150 mm od ściany, natomiast odległość między profilami CD60, jak gdyby pomiędzy tymi skrajnymi profilami, będą co 50 cm. Gdybym chciał użyć płyty cieńszej, no to musiałbym już zgodnie z wytycznymi zmniejszyć tą odległość między profilami CD60.
Żeby te profile solidnie były zamocowane do sufitu, trzeba użyć specjalnych wieszaków, które przykręcamy do sufitu. Te wieszaki od ściany mogą maksymalnie odstawać 15 cm z jednej i z drugiej strony profila CD60, natomiast rozstaw między wieszakami wewnątrz nie może być większy niż 85 cm. Ja zrobiłem w ten sposób, że zmierzyłem odległość od ściany, odjąłem 15 cm z jednej i z drugiej strony od tego wymiaru i podzieliłem to na równe części, tak żeby odległość była mniejsza niż 85 cm. Jeżeli chodzi o wieszaki, no to są one różnej długości, w zależności od tego, jak nisko opuszczacie ten sufit, no to musicie dobrać odpowiednie wieszaki. Nie da się idealnie dobrać tych wieszaków, ale chodzi o to, żeby jak najmniej materiału zużyć. Linię usadowienia wieszaków wyznaczam za pomocą lasera. Wieszaki zamocowałem za pomocą stalowych dypli. Chodzi o to, żeby nie było plastikowych elementów, ponieważ podczas pożaru plastik zrobi się miękki i mogłoby się zdarzyć, że strażaków czy ludzi, którzy chcą uciekać z budynku, przywali jeszcze sufit podwieszany. I tutaj muszę powiedzieć, że nie w każdym miejscu ten dybel stalowy trzymał, dlatego zdarzyło mi się kilka miejsc, w których musiałem dodatkowo wykonać otwór po boku wieszaka i zamocować wieszak za pomocą wkrętów z kołkiem rozporowym. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Napiszcie też, iloma dyblami mocujecie taki wieszak. Teoretycznie jest tu miejsce na 3 dyble. Tak jak pewnie zauważyliście, używam tych profili Norgips Plus, które są ocynkowane i dodatkowo pokryte farbą białą. Żeby zamocować ten profil CD60 do wieszaków, używam blachowkrętów, potocznie nazywanych pchełkami. Mają one taką końcówkę samowiercącą, która ułatwia wkręcenie się w profil. Na samym początku wypoziomowałem skrajne profile CD60 i przykręciłem je do wieszaków. Ustawiłem to do lasera. Żeby uzyskać idealną płaszczyznę, za pomocą 2 ścisków stolarskich zamocowałem sobie szeroką poziomicę i to wyznaczyło mi płaszczyznę całego sufitu. Używając płaskiej łaty czy poziomicy mamy też ustawioną jak gdyby płaszczyznę tego profilu CD60, żeby go nie zwichrowało. Do każdego wieszaka użyłem 4 blachowkrętów, po 2 z każdej strony. W miejscu, gdzie był gorszy dostęp, żeby z boku wkręcić te pchełki, użyłem wiertarki z kątową głowicą wiertarską. Jeżeli profil CD60 jest za krótki, no to można go połączyć ze sobą za pomocą łącznika wzdłużnego, ale trzeba pamiętać o tym, żeby te łączenia nie były w rzędzie, tylko zachodziły na siebie, zgodnie z wytycznymi producenta profili. Jeżeli chciałem zastosować tutaj połączenie ślizgowe, no to przed przykręceniem płyt Karton Gips musiałbym nakleić taką specjalną taśmę, która zapobiega trwałemu połączeniu płyty Karton Gips ze ścianą. W moim przypadku nie przyklejałem tej taśmy, ponieważ tutaj jeszcze dojdzie płytka i ta płytka będzie cała jak gdyby stykała się z sufitem, z płytą Karton Gips. Jeżeli chodzi o to, jaki zastosować system do podwieszania sufitów, jakie połączenie sufitu ze ścianami, no to warto jest skonsultować każdy projekt sufitu podwieszanego z ekspertem z firmy Norgips, który doradzi, jaki materiał, jaki system i jak połączyć właśnie ten sufit podwieszany ze ścianami, w zależności od tego, z czego te ściany są wykonane, jak stary czy młody jest budynek. Łazienka to wilgotne pomieszczenie, dlatego użyję płyt impregnowanych w kolorze zielonym. Płyty trzeba montować prostopadle do profili, dlatego w tym przypadku użyję 3 płyt. Będę je przykręcał wkrętami tylko do profili CD60. Nie będę przykręcał tych płyt do profili CD30, które zostały zamontowane naokoło pomieszczenia, ponieważ może to spowodować pękanie sufitu. Śruby przykręciłem do każdego profila CD60 w odległości nie większej niż 17 cm. I tutaj zastosowałem wkręty fi 3,5 mm i długości 25 mm.
Tak jak widzieliście w filmie, bardzo przydały się takie podpórki, które umożliwiają przytrzymanie tej płyty Carton Gips przy suficie na czas przykręcenia ich za pomocą wkrętów do profili CD60. Żeby połączyć płyty ze sobą, użyłem gotowej masy szpachlowej Norgips Start and Finish. W tym małym pomieszczeniu miałem tylko te krawędzie Norgips S, które nie trzeba przygotowywać przed szpachlowaniem. Na szerokość 10 cm została nałożona szpachla. Na tą szpachlę została wtopiona taśma papierowa, która wzmocni to połączenie i pozostawiona została do wyschnięcia. Po wyschnięciu nałożyłem drugą warstwę, ale już znacznie szerzej. Chodzi o to, że ta druga warstwa konstrukcyjna ma wyrównać nierówności na połączeniu płyt i po wyszlifowaniu ma już dać płaszczyznę gotową na przykład do malowania. Za pomocą masy Start and Finish musimy też zaszpachlować wszystkie otwory po wkrętach i wszystkie nierówności, jakie powstały podczas układania okładziny sufitowej. Po wyschnięciu szpachli przystąpiłem do szlifowania. Chodzi o to, żeby uzyskać płaską powierzchnię na suficie i w zależności od tego, jak to poszlifujecie, tak będzie ten sufit wyglądał. Ważne jest to, żeby szpachla z płytą gipsową nie tworzyła takich uskoków mocnych, ponieważ to będzie widać. Po nałożeniu farby będziecie widzieli uskoki, no i będziecie musieli poprawić szlifowanie. W moim przypadku zagruntowałem całość gruntem mocno penetrującym, odczekałem aż wyschnie i nałożyłem 2 warstwy farby. Jak pomalować taki sufit, zobaczycie w innym moim filmie. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!